Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Jak zapewne już wiecie z tytułu, no to pewnie wiecie, kto wygrał nagrodę. Wygrał oczywiście DJ Vitax, o ile dobrze pamiętam Twoją ksywkę. No, pewnie chciałbyś wiedzieć, co dostajesz za nagrodę. Nagrodą, tak jak mówiłem, będzie figurka z Lego Gwiezdnych Wojen. Będzie to najbardziej zajebista postać Gwiezdnych Wojen, jaka kiedykolwiek powstała. W momencie, kiedy George Lucas stworzył tą postać, to zapłakał i wiedział, że stworzył postać, która przejdzie do historii w ogóle wszystkich możliwych filmów, a Gwiezdnych Wojen w szczególności. Jest to postać tak zajebista, że żeby opisać jej zajebistość, nie ma słów właściwie w języku polskim, żeby jej opisać. Także mam dla Ciebie tą nagrodę. Noś ją przy swoich kluczach jako pewien taki symbol nieomylności księcia George'a Lucasa w swoich decyzjach nad stworzeniem tej postaci, nad którą na pewno pracował niesamowitą ilość czasu. A wierzcie mi, że teraz, kiedy Lucas sprzedał całą tą sagę Gwiezdnych Wojen do Disneya, na pewno ta postać powróci do nas w wielu przewspaniałych filmach przy boku Pocahontas, czy też przy boku Kaczora Donalda, gdzie razem będą walczyć na miecze świetlne. Tą postacią jest oczywiście najlepszy z całej Gwiezdnej sagi Jar Jar Binks, człowieku. Tak jest, Jar Jar Binks, tak jak mówię, oryginalny Lego. Także DJ Vitax, prosiłbym Cię, abyś wysłał do mnie wiadomość ze swojego konta na YouTubie, na mojego maila, bądź na mojego YouTuba z adresem, na który mam Ci wysłać tą zajebistą figurkę, którą mam nadzieję, że będziesz nosił dumnie. Tak jak George Lucas dumnie nosi swoją brodę. Ok, przechodzimy do tematu. Dzisiejszą grą to Bioforge. Wydany przez firmę Origin, która myślę, że w tym blogu jeszcze zagości nieraz. Firma Origin, hasło przewodnie brzmi We Create Worlds. Tu jest, nie wiem czy będzie widać, czyli my, widać czy nie widać? My tworzymy światy, czy tudzież tworzymy światy i nie jest to hasło na wyrost. Origin, odkąd istniał, odkąd ja pamiętam, zawsze tworzył gry w jakiś sposób przełomowe. Pierwszy Wing Commander, czy też drugi Wing Commander, który naprawdę graficznie niszczył konkurencję. Trzeci Wing Commander z Markiem Hamillem, czwarty Wing Commander, oczywiście też Bioforge i jeszcze masa różnych gier, które teraz z głowy nie potrafię sobie przypomnieć, ale zawsze, na przykład jeszcze był taki świetny symulator lotu Strike Commander. Zawsze Origin przykładał wielką wagę do swoich produktów, żeby te gry coś ciekawego wnosiły i nie inaczej jest oczywiście z Bioforge'em. W Bioforge'u wcielamy się w cyborga, nie pamiętam jak się nazywa, Lex chyba. Właściwie nie wiemy kim jesteśmy, nie wiemy co się stało. Z dość tajemniczego intro widzimy statek lądujący na Księżycu. Jakieś planety ze statku wyprowadzają jakiegoś nie wiadomo kogo, czy zwłoki, czy też jakiegoś nieszczęśnika. Następnie widzimy doktora Mustabę, który wykonuje na nas bliżej nieokreśloną operację chirurgiczną i w tym momencie budzimy się już w swojej celi jako cyborg. Naszym celem jest wydostanie się z planety, później dochodzi cel dodatkowy, zapobiegnięcie eksplozji reaktora, potem, tak jak mówiłem, wydostanie się z planety, no i oczywiście dowiedzenie się, kim my tak naprawdę jesteśmy. Bioforge wykorzystuje dość nieciekawą technikę narracji. Otóż z większości gier odnośnie fabuły możemy dowiedzieć się z filmików, możemy dowiedzieć się z rozmów z napotkanymi jakimiś postaciami, natomiast Bioforge wymaga przeczytania 1000 ton tekstów na różnych, jak to się mówi, PDA, na różnych takich tych logbookach, czy też tam, teraz się nazywa PDA. Także trzeba przeczytać tego masę, nie są to ciekawe, powiem Wam, teksty, jest tego dużo.
Ja powiem Wam szczerze, że nawet chyba nie ogarnąłem całej tej fabuły, bo już mi się nie chciało tego czytać. Oczywiście gra jest w całości po angielsku. Gra swoim stylem nawiązuje do innego klasyka z firmy Infogrames, Alone in the Dark. W odróżnieniu jednak od Alone in the Dark, który dzieje się w latach, nie wiem, 30. czy 20., Bioforge dzieje się w przyszłości. Sama gra Bioforge zawiera parę elementów, które są w jakiś sposób w tamtym czasie były innowacyjne i te elementy wykorzystuje się do dzisiaj. Jakie to elementy powiem później. Na samym początku pokażę Wam, jak wygląda pudełko. Pudełko, jak widzicie, z dłonią naszego bohatera, ponieważ bohater Lex Bioforge'a posiada tylko 3 palce. Z tyłu głowa naszego cyborga, ależ ciemno, nie wiem, czy tu w ogóle coś widać. A w środku, jak wszystkie gry z Electronic Games, posiadają czarne pudełko z takim logiem. Tak jest. W środku standardowo oprócz manuala, install guide'a i jakiś tam karteczek, których nawet nie będę Wam pokazywał, bo nie ma sensu. A oczywiście płytka z grą. Pokazuję także, że mam. Bioforge, tak jak mówię, w tamtych czasach, gdy wychodził, jak i właściwie chyba każda gra firmy Origin posiadała wysokie wymagania sprzętowe. Bioforge, z tego co kojarzę, była to chyba jedna z pierwszych gier, która wymagała 8 MB RAMu na pokładzie. Do tego nie pamiętam, tam chyba już to potrzebował 486 procesora w tamtych czasach, no to też nie było jeszcze takie popularne. W każdym razie, tak jak widzicie na screenach, gra bardzo nawiązywała do Alone in the Dark. Oczywiście nie wszystko w tej grze było rewelacyjne. Przede wszystkim skopany system kamer, który podczas walk z wrogami naprawdę uniemożliwiał celowanie i jakąkolwiek w ogóle walkę z kimkolwiek, ponieważ nigdy nie było wiadomo, czy stoimy z przodu, czy stoimy z boku. Nasz bohater miał naprawdę sporo przeróżnych ataków, między innymi był cios z baśki, był kopniak z obrotu i można było ręką wsadzić klapsa w dziąsło i tak dalej, i tak dalej. Dużo tych faktycznie ciosów się pojawiało. Ciekawostką jest też to, że inwentory naszego bohatera nie było za bardzo rozbudowane, mało się tych rzeczy zbierało. Zagadki były i logiczne, czasami trzeba było kogoś pokonać i też rzadko kiedy trzeba było użyć jakiegoś przedmiotu. Tak jak mówiłem, gra wykorzystuje nowy, dosyć nieciekawy sposób narracji, czyli wszystkich informacji o naszym bohaterze, o sytuacji, w której się znajdujemy, musimy czytać w logbookach. Jeżeli nie przeczytacie tego, no to nic z tej gry oczywiście nie wyciągniecie. Będzie to po prostu historia o bezimiennym cyborgu, który próbuje uciec z planety i tyle. To co ciekawe, ciekawostkę jeszcze Wam mogę powiedzieć taką, że no i zapomniałem, co miałem powiedzieć. Kurde, no. Ale lipa. Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Straszna sprawa. Bioforge, chociaż ma tutaj napisik Interactive Movie, nie jest tak naprawdę Interactive Movie. Ten napis jest troszkę na wyrost, ponieważ jedynym filmem, który zobaczycie, jest intro i outro i nic więcej nie uda Wam się zobaczyć. Sama gra to tylko właściwie chodzenie po różnych planszach z różnych rzutów kamer i oglądanie, używanie przeróżnych komputerów, czasami sterujemy jakimiś robotami, żeby zrobić to czy tamto. Pewne takie ramy, z których nie mogli producenci wyjść, na przykład to, że na ekranie zawsze tylko znajdują się 2 postacie, nigdy nie pojawiają się 3 postacie. Poza tym w Bioforge'u też jest, tutaj powiem o nowościach w grach, które w ówczesnym czasie były naprawdę czymś nowatorskim, a dzisiaj są już stosowane w każdej grze. Przede wszystkim mamy możliwość wyborów moralnych. Przykładowo znajdujemy żołnierza, który się nas boi. Musimy mu skopać dupsko, żeby włączył działo. Jednakże możemy go pozostawić przy życiu, nie musimy go zabijać, ale możemy go też zabić. Od nas zależy. Nie potoczy się historia jakoś zupełnie inaczej, nie ma to żadnego znaczenia. Od nas zależy, czy chcemy go zostawić przy życiu, czy chcemy go zabić.
Drugą ciekawostką jest to pierwsza gra, w której pojawia się w pełni teksturowana postać bohatera, ponieważ jak widzicie postać jest trójwymiarowa i jest ona w pełni oteksturowana. Oczywiście jakość grafiki to 320 na 240, także nie widać za wiele detali tam na tej postaci, ale była to pierwsza postać, która została oteksturowana. W odróżnieniu od na przykład Alone in the Dark, która też posiadała postacie trójwymiarowe, wektorowe, tam było one zrobione z tak zwanych surowych wektorów, to znaczy wektor miał tylko kolor, ale nie miał tekstury. Natomiast BioForge postawił poprzeczkę wyżej. Oczywiście dzisiaj każda postać w każdej grze jest teksturowana, ale wtedy to było dosyć takie nowatorskie. Drugą rzeczą to to, że BioForge jest to też pierwsza gra, która korzysta ze szkieletowej animacji postaci. O co chodzi? Postaram się wyjaśnić Wam na przykładzie. Przykładowo taki Ezio bądź Connor z nowego Assassin's Creed'a. Postać animowana jest na szkielecie, to znaczy jest taki prosty szkielet zbudowany z takich, nie wiem jak Wam powiedzieć, rurek. I ten szkielet albo nanosi się na ten szkielet na przykład dane z motion capture, tak jak zrobiono to w BioForge, ale zaraz do tego przejdziemy, albo animuje się to ręcznie, już tego raczej się z tego nie korzysta. I animuje się sam szkielet, potem nakłada się na to model i teksturuje się go i sam model porusza się zgodnie z tym, jak porusza się szkielet, ale podstawowym corem animacji jest właśnie ten szkielet. I tak też wykonano w BioForge'u. Model jest oparty na szkielecie, ponadto wszystkie ruchy naszego szkieletu zostały ściągnięte z systemu Motion Capture. I co ciekawe, ten system Motion Capture został dla potrzeb gry BioForge wynaleziony o wiele wcześniej niż w ogóle późniejsze gry i wiele innych firm, które zaczęły z tego korzystać. Naprawdę to było bardzo takie pionierskie. Ciekawostką jest też to, że nasza postać w BioForge w momencie, kiedy dostaje tęgie-baty, na jej ciele pojawia się krew i widać, że jest ona w jakiś sposób uszkodzona. To też wtedy nie było takie oczywiste. Dzisiaj w wielu grach chyba się z tego korzysta też. Tak prosto to nie potrafię sobie przypomnieć, czy gdzieś ostatnio takie coś widziałem. Chyba było w Assassin's Creedzie trójce. To znaczy, jeżeli nasza postać dostaje tęgie-baty, pojawiają się krewnej tutaj na ubraniu na ciele, także to też było dosyć nowatorskie. Kolejną rzeczą nowatorską jest to, że w momencie, kiedy nasza postać już dostanie te tęgie-baty, porusza się troszkę wolniej, a w momentach już krytycznych, kiedy już jest właściwie półmartwa, to tak powłóczy nogami, że w momencie nasza próba biegu kończy się z tym, że ona się wywróci na gębę, na posadzkę. Także wtedy to nie było takie oczywiste te elementy w grach, w ogóle się nie korzystało z takich rzeczy. Pamiętam, że system tego, że w momencie, kiedy jest się już przy końcu zdrowia, postać powłóczy nogami, był później zastosowany na przykład w pierwszym Rezydencie, ale wcześniej to był on wykorzystany oczywiście w grze BioForge. Sama gra nie jest długa, ale jest koszmarnie trudna. Dlaczego? Powiem tak, w grze nie ma checkpointów, save'ujemy ręcznie, a wierzcie mi, że ginie się w tej grze właściwie przed każdym wejściem do jakiegokolwiek pomieszczenia to lepiej sobie zasejwować, bo wierzcie mi, że w niektórych momentach nawet nie będziecie wiedzieć, kiedy zginiecie. Tak jest w grze, bardzo często się ginie i bardzo łatwo zginąć. Każdy przeciwnik, którego spotkamy na swojej drodze, nawet pierwszy taki niebieski smurf, którego widzimy w drugiej celi, gdzie musimy wejść po widelec, jest już śmiertelnym zagrożeniem. On może nam skopać dupsko, jeżeli nie będziemy wiedzieć, jak z nim walczyć i będziemy musieli grać od początku. Wydaje mi się, że też ten element powodował, że niewiele osób skończyło grę. Pod koniec gry natomiast spotykamy się z taką sytuacją, gdzie musimy przetransportować tykającą bombę pod zamknięte drzwi, która ta bomba ma te drzwi wysadzić. Powiem Wam, że jest to najtrudniejszy element w całej grze i wiele osób prawdopodobnie już na tym etapie przestaje grać w tą grę, bo czas, który jest potrzebny na dotarcie do drzwi jest tak wyśrubowany, że ja chyba przeszedłem to dopiero za 20 razem, a już łzy ciekły mi z oczu i powiem Wam, zęby i poślady to miałem tak zaciśnięte, że mógłbym orzechy gnieść tyłkiem, ale w końcu się udało. Faktycznie wymaga to sporo
samo zaparcie, żeby tą grę skończyć. Tak jak mówię, wrogowie są strasznie trudni. Wielu wrogów ma taką broń, że tylko jeden strzał i już kończymy. Dodatkowo jest też parę takich nieciekawych elementów, które uniemożliwiają dalszą rozgrywkę. Przykładowo mamy apteczkę, w której jest 5 powiedzmy takich punktów, 5, nie wiem jak to się mówi, działek, które możemy użyć, żeby się uzdrowić. Jeżeli użyjemy wszystkie 5, nie zostaje nam wtedy apteczka na udzielenie pomocy osobie, która popchnie fabułę dalej. I w tym momencie już jest lipa. Więc albo musimy grać od początku, jeżeli gramy na jednym save'ie, albo włączyć grę wcześniejszą. I sporo takich elementów w trakcie rozgrywki natrafiłem, że uniemożliwiały one mi przejście dalej. Musiałem się cofnąć, ewentualnie zacząć od początku. Tak jak mówiłem, gra nie korzysta z checkpointów, także jeżeli nie save'ujecie często, no to będziecie mieć poważne problemy. Gra na pewno jest bardzo fajna, fajnie jest zrealizowana, w tamtych czasach robiła niesamowite wrażenie. Dzisiaj oczywiście no już to nie jest takie wrażenie, widać, że te postacie są strasznie klockowate i poruszają się bardzo w ogóle jakoś koślawo, ale w tamtych czasach naprawdę gra robiła wrażenie i była taką grą, można powiedzieć, przełomową. Pojawiły się plotki, że pojawi się Bioforge 2. Niestety Bioforge 2 nigdy nie wyszedł, a szkoda, bo pierwsza część nie odpowiadała na sporo pytań. Nie powiem Wam, nie będę Wam zdradzał fabuły, czy udało mu się uciec, czy też nie. W każdym razie pozostawiało sporo pytań i było to uniwersum, które aż prosiło się o kolejne części, żeby je rozbudować. Szkoda, wielka szkoda. Bioforge pozostaje w mojej pamięci także jako tytuł naprawdę fajny. Grając dzisiaj, no tak jak mówię, kiedyś gry były po prostu trudniejsze, wymagały więcej umiejętności. Teraz to mamy takie bardziej samograje, że klikamy przód, lewy przycisk myszy i ona sobie strzela, leci i mamy to wszystko gdzieś. Natomiast to są gry, które wymagały jakiejś umiejętności posługiwaniu się naszą postacią i no, jakieś trzeba było umiejętności mieć, żeby tą grę przejść dalej. Tak czy tak, Bioforge pozostaje jedną z bardziej innowacyjnych gier w tamtych czasach. Naprawdę wiele tych technologii, które zostały w niej użyte, jest używane do dzisiaj, ale to Bioforge był pionierem tych technologii. Gra troszkę zapomniana, jest chyba na Gogu, można ją kupić za jakieś grosze. Czy polecam tą grę? Powiem tak, polecam Wam tą grę, aczkolwiek tak jak mówię, no jest to gra dosyć trudna, także jeżeli nie lubicie się stresować, no to ta gra troszkę Was zmęczy. No też ta gra wymaga gigantycznej ilości przeczytania, gigantycznej ilości tekstu, aby ogarnąć całą fabułę, o co chodzi. Jeżeli tego nie lubicie, no to gra będzie dla Was bardzo płytka, po prostu będzie dla Was płytka. Tak czy tak, Bioforge, firma Origin, która nieraz jeszcze zagości na naszym blogu. To tyle odnośnie tej części, to było grane. Zapraszam do kolejnego odcinka, pozdrawiam Was Energik. Przypominam DJ Vitax o wysłaniu mi maila ze swoimi danymi, abym mógł Ci wysłać tą niesamowitą figurkę Jar Jar Binksa. Tak jest. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.